Także pokazałem Wam, jak można bez piłopodcinającą uciąć sobie materiał. I to może być materiał laminowany, czy melamina, czy płyta fornirowana w okleje naturalnej. To nie ma żadnego znaczenia. Jak mówiłem, prawie 30 lat robię na własny rachunek i kiedy zaczynałem, to było za komuny. Nie było ani możliwości kupić maszyn i jeżeli już, to trzeba było mieć papiery mistrzowskie i duże układy wśród władzy, żeby coś w ogóle zużytego z fabryk meblarskich kupić. Także cięliśmy w ten sposób na meble, na regały kuchenne i pokojowe, że we trzech cięliśmy to dużo płytek, 3,66 na coś, ja nie pamiętam, ale tak. Cięliśmy tak, jak jest wymiar ustawiony, plus 1 cm i przepuszczaliśmy to jak leci. Potem opuszczaliśmy piłę, zmienialiśmy na wymiar, jaki ma być i cięliśmy jeszcze raz na 2 razy, czyli podcięcie, podniesienie piły, ucięcie na gotowo i wtedy jedna strona była z 2 stron perfekcyjnie, a druga była wyrwana z jednej strony, ale się frezowało tam pod plecy, czyli wychodziło to w sumie bardzo dobrze i do tej pory nikt nie wie, że to było robione w ten sposób, a tych regałów jeszcze setki pewnie stoją w Polsce. A teraz Wam pokażę, to możecie uciąć wzdłuż, ale żeby zrobić mebel kuchenny czy pokojowy, to musicie jeszcze mieć cięcie w poprzek. Więc pokażę Wam, jak zrobić bardzo łatwy przyrząd, żeby nie wyrywało również i żeby uciąć, robić tak zwany crosscut, czyli w poprzek. Do tego będą potrzebne nam patyki, listewki z bardzo stabilnego drewna. Ja tu mam żelazne drzewo. To jest marketingowa nazwa do sprzedaży, to jest IPE albo Ironwood. To jest żelazne drzewo. I ono jest tak stabilne, zresztą słychać, że ono w każdej płaszczyźnie idealnie przylega, jakby go nie przekręcił. Ale to już parę lat u mnie tu leży, bo robiłem na zewnątrz kuchnie i bary i z tego praktycznie to się daje kleić tylko klejami poliuretanowymi, żeby to było akceptowalna wytrzymałość. Inne też niby kleją, ale ja bym nie dał więcej jak 4 lata gwarancji na te inne kleje. Z doświadczenia wiem. Ok. Jak to robimy? Tak zwane sanki, ludzie to nazywają. Wycinamy 2 kawałki, które tu pasują idealnie. Potem jakiś kawałek odpadu, plywood, sklejki. Jak to już leży nam tak, ja robię to w ten sposób, że biorę po prostu pistolet na gwoździe 23 gauge, to jest 0,6 mm, bo jak użyjecie większych, to rozszczypie, bo to jest bardzo twarde drewno. I tak, strzelam z tej strony, przesuwam całość. Oczywiście to wtedy mi się trzyma z drugiej strony. Przystrzeliwuję tu, odwracam, kilka strzałów jeszcze i przykręcam na śruby. Jeżeli już to mam, ustawiam to w ten sposób tu, przykręcam tu prowadnicę tylną, to nie jest prowadnica, to jest taka przeciwwaga. Ona musi być duża, większa niż przednia, dlatego że jak cofniecie, żeby Wam to się nie wywróciło. I to przykręcamy jakkolwiek. Natomiast tą przykręcam na jednej śrubie tu i na zacisku w tym miejscu. Potem podnoszę piłę, wycinam mi rowek, ale nie do końca i ustawiam dużym kątownikiem między piłą a prowadnicą, kąt prosty. Zaciskiem jeszcze raz łapię, przecinam jakiś kawałek materiału, sprawdzam, czy jest kąt. Wtedy, kiedy jest ustawiony idealnie, przykręcam to od spodu i jest zrobione. Nie przyklejam ani prowadnic tych,
tych suwających się listew, ani prowadnic na górze, dlatego że jak to mi się wyrobi, to używam jeszcze raz tych listew, bo są na śruby, tu i tu, wymieniam to, zakładam prowadnicę. Ja taki przyrząd musiałem zrobić kilka dni temu, bo potrzebowałem na robocie, więc pokażę Wam, jak to w tej chwili działa, bo mam tutaj go. Ok, założyłem wózek, te sanki, które jeżdżą bardzo lekko, włączę, podniosę piłę. Nie muszę zakładać teraz żadnych osłon, bo mam tu fleksję. I to jest bardzo wygodna rzecz, dlatego że to jest osłona na twarz. Przetnę teraz kawałek tego plywoodu, tej sklejki, którą ciąłem i zobaczymy, czy jest kąt prosty. I w zasadzie to było tyle. Dwa słowa, do czego ten wózek do cięcia, do czego te sanki, czy wózek, jak ludzie mówią, do cięcia poprzecznego. Jeżeli ktoś ciął jakikolwiek materiał, to wie, że jak się tnie dwa na raz, to pierwszy, który jest na górze, nie jest wyrwany od spodu, drugi jest wyrwany od spodu. Jeżeli używamy ten materiał jest zawsze jako pierwszy i jeżeli nie mamy piły podcinającej, a tniemy go, nieważne czy wzdłuż czy w poprzek, na wymiar, to będzie zawsze to wyrwane i będzie masakra. Jeżeli natomiast zrobimy coś takiego i zrobicie w ten sposób, jak powiedziałem, że ten plywood, ta sklejka jest cała i potem wjeżdżamy piłą do góry i to wycina, to słychać, jak ta piła chodzi, że ona nie ma żadnego luzu, to jest cały czas na zero. I przy takim układzie, tnąc na takich sankach, które są 19 mm, to z doświadczenia wiem, że to starcza na ucięcie około 300 do 400 elementów, zanim ona zaczyna szarpać od spodu. Czyli praktycznie wiecie, jak uciąć wzdłuż na 2 razy i macie przyrząd, którym możecie ciąć elementy w poprzek. Każdy mebel możecie zrobić. Dodatkowo ta piła ma, stół się rozsuwa, jest dodatkowe podparcie, także mogę tu ciąć naprawdę duże elementy. To było na tyle.